Ze wspomnień Henryka Schenkera, rocznik 1931. Często zastanawiałem się, jak to się stało, że moi rodzice, siostra i ja przeżyliśmy wojnę. Na pewno mieliśmy olbrzymie szczęście i często wydarzały się nam zupełnie nieprawdopodobne przypadki. Jestem pewien, że wszyscy Żydzi, którzy przeżyli tę wojnę w Polsce, mogą to samo powiedzieć o sobie. Teraz jednak, po napisaniu moich wspomnień, myślę, że nasze uratowanie się zawdzięczamy też w dużej mierze aktywności mojego ojca, Leona Schenkera, który zawsze starał się znaleźć jakieś wyjście z pozornie beznadziejnych sytuacji. Zanim jednak opowiemy, jak to się stało, że rodzina przeżyła zagładę, chciałabym wrócić do ich początków i osiedlenia się w Oświęcimiu. Z tego co wiem, jest z tym związana pewna legenda. Tak, według przekazu rodzinnego przodkowie oświęcimskiej rodziny Schenkerów pochodzili z niemieckiej Ratyzbony, skąd w czasie pogromu zostali wypędzeni wraz z resztą żydowskich mieszkańców w 1519 roku, osiedlając się właśnie na ziemiach polskich, m.in. w Chrzanowie, Libiążu i w Oświęcimiu. Historię, w jaki sposób trafili do Oświęcimia, znajdujemy w rodzinnej legendzie. Pierwszym Schenkerem, który tam zamieszkał, był urodzony około roku 1810 w Chrzanowie Chaim, pobożny Hasyd, wyznawca i uczeń sądeckiego cadyka Chaima Halbersztama. Wraz z rodziną przeprowadził się do Oświęcimia, wydzierżawiając gospodarstwo rolne od rodziny Rusockich. Chaim zmarł w roku 1886, ale w kolejnych latach jego potomkowie odegrali niebagatelną rolę w historii samego miasta i trudno sobie wyobrazić historię Oświęcimia bez Schenkera. Wystarczy choćby wspomnieć o tym, że w 1905 roku wnukowie Chaima, bracia Abraham Eber oraz Józef Schenkerowie uruchomili w Oświęcimiu fabrykę nawozów sztucznych, która później przekształciła się w znakomicie prosperującą agrochemię. Józef był także oświęcimskim radnym, podobnie jak jego syn Leon. To właśnie o Leona chciałabym Cię zapytać w pierwszej kolejności, ze wspomnień Henryka, syna Leona. Ojciec mój miał rzadko spotykany talent rysunkowy i każdą wolną chwilę wykorzystywał, rysując pejzaże i portrety. W roku 1916 Józef Schenker postarał się, aby słynny profesor ASP w Wiedniu przyjął go z synem na konsultacje. Po tym egzaminie profesor przekonał mojego dziadka, że jego syn powinien uczęszczać do ASP i przyjął go jako nadzwyczajnego studenta. Ojciec mój kontynuował studia w Amsterdamie oraz Paryżu. Mając 20 lat, postanowił prosić o rękę mojej matki. Nie była to wcale prosta sprawa, bo jej ojciec był bardzo pobożnym człowiekiem, Hasydem. Patrzył bardzo sceptycznie na mojego ojca, który niedawno wrócił z Paryża, uznawanego za miasto grzechu. Do tego jeszcze mój ojciec, zamiast pejsów, miał ogolone skronie i chodził w jakimś dziwnym, welwetowym ubraniu w prążki, a pod szyją nosił dużą, czarną, jedwabną kokardę, co już w ogóle było nie do przyjęcia. Ze wspomnień wynika, że Leon Schenker był dość nietuzinkową postacią. Z jednej strony był artystyczną duszą, często wykazywał się niebywałą kreatywnością, a z drugiej potrafił myśleć i działać, wydaje się, bardzo racjonalnie. Czy mógłbyś coś więcej o nim powiedzieć? Zgadza się, Leon był bez wątpienia postacią niezwykłą, która spełniała się na wielu polach, od wspomnianej właśnie sztuki, poprzez politykę, a kończąc na biznesie. Jego największą pasją było jednak malarstwo i to z pewnością tamtejsze bogate życie artystyczne skłoniło go do przeprowadzki wraz z rodziną do Krakowa. Leon czuł się tam świetnie w artystycznym świadku wielkiego miasta i szybko zaczął odgrywać w nim ważną rolę. Dla przykładu w roku 1931 był jednym z inicjatorów i pierwszym przewodniczącym Zrzeszenia Żydowskich Artystów, Malarzy i Rzeźbiarzy w Krakowie. Jedną z jego prac była na przykład polichromia w synagodze Lwowa Popera na krakowskim Kazimierzu. Regularnie publikował także na łamach syjonistycznej prasy żydowskiej w tak znanych tytułach jak Nowy Dziennik czy Nasz Przegląd. W 1937 roku na prośbę swojego ojca Józefa Leon wraz z rodziną wrócił jednak do Oświęcimia, aby pomóc w zarządzaniu rodzinną agrochemią.